Planujesz podróż do Albanii na własną rękę? Ten film to coś dla Ciebie. Albania to nie tylko plaże i tanie wakacje. Pomimo, że wydaje się małym krajem, to kryje w sobie niesamowite bogactwo. Góry i morze, jeziora i rzeki, zabytki, kuchnie, historie i miejsca, o których nie przeczytasz w przewodnikach. Wydaje się, że 10 dni to za mało, by w to wszystko zobaczyć, ale my mamy dla Ciebie sprawdzony plan, krok po kroku. Ten film to gotowa trasa, dzień po dniu, atrakcja po atrakcji, plus praktyczne porady, które oszczędzą Ci czasu i nerwów. Od lat podróżujemy po Albanii, spędziliśmy tu miesiące i tysiące kilometrów w drodze, więc dokładnie wiemy, co warto, a co lepiej pominąć. Po obejrzeniu nie będziecie mogli doczekać się już wyjazdu. Gotowi? To zaczynamy! Najszybszą i najtańszą opcją, by dostać się do Albanii, jest lot do Tirany, zwłaszcza że z Polski oprócz lotu latają tutaj tanie linie Ryanair i Wizz Air. Lot z Polski trwa około 2 godzin. Jeśli planujecie zwiedzać południe Albanii, to w sezonie możecie także przylecieć na grecką wyspę Korfu i stamtąd przepłynąć promem lub wodolotem do Sarandy. Planowane jest także otwarcie lotniska we Wlorze, ale ze względu na aferę korupcyjną wiadomym już jest, że nie nastąpi to w 2026 roku. Także będziemy jeszcze musieli trochę poczekać. Pierwsze, co musicie zrobić przylatując do Albanii, no to oczywiście zaopatrzyć się w internet i na samym lotnisku będziecie mieli do wyboru 2 sieci, Vodafone i One. Korzystaliśmy z obydwu i obydwa są w zasadzie ok. Mają takie pakiety turystyczne, ale nie jest to najtańsza rzecz. Dużo taniej wychodzi taka eSIM karta, którą możecie kupić już w Polsce i spokojnie możecie korzystać tutaj. Oczywiście gdziekolwiek wejdziecie, do restauracji, do hotelu, no to Wi-Fi działa. Natomiast uważajcie na transmisję danych, jeśli nie macie wykupionego dodatkowego pakietu, bo Albania nie jest w Unii Europejskiej, więc taka wycieczka może Was słono kosztować. Nene Teresa, lotnisko imienia Matki Teresy, no bo musicie wiedzieć, że Albańczycy kochają Matkę Teresę i jej wizerunek pojawia się w najróżniejszych okolicznościach. Zobaczycie ją na pomnikach, na magnesach, na pamiątkach. Dlaczego? Dlatego, bo z pochodzenia była Albanką. I przede wszystkim są dumni dlatego, że dostała pokojową Nagrodę Nobla, więc bez wątpienia, jeśli chodzi o sławę w świecie, jest najsłynniejszą chyba Albanką. Urodziła się wprawdzie w Skopje, ale pochodziła z albańskiej rodziny, stąd ta duma narodowa rozpiera Albańczyków. Zresztą Albańczycy są w ogóle bardzo dumni ze swojego narodu. Wszędzie zobaczycie dwugłowego orła, czy pełno flag, które są rozwieszone absolutnie wszędzie. Dwugłowy orzeł jest też, nie wiem, na tatuażach Albańczyków. Oni są po prostu dumni z tego, że są Albańczykami. No i startujemy. Będziemy pokazywać Wam Albanię, właśnie taką, z jakiej Albańczycy są dumni. Tym razem trochę większe wozidełko, bo jesteśmy z grupą znajomych, więc oczywiście jak zawsze wybieramy wypożyczalnię My Car in Albania. Wszystkie linki będziecie mieli u nas pod filmem, w opisie filmu. Zawsze korzystamy z tej wypożyczalni, no może po różnych naszych doświadczeniach wszystkie nasze ostatnie pobyty to jest ta wypożyczalnia, bo wiemy, że tam są dobre samochody w dobrych cenach, z pełnym ubezpieczeniem, więc po prostu nie musimy się martwić o to, czym będziemy jeździć. Tirana może nie jest najpiękniejszą stolicą Europy, ale ma w sobie coś i zdecydowanie polecamy ją na krótki city break. Natomiast jeśli macie do dyspozycji jedynie 10 czy 14 dni, to nie zabawiajcie tam za długo, tylko jedźcie w głąb kraju. Tam czekają na Was prawdziwe perełki. Świetnym sposobem na zapoznanie się z historią kraju jest odwiedzenie bunkartu, czyli tego najważniejszego, największego bunkra, który był przygotowany na wypadek różnorakich ataków, bo nie tylko wojny w takim tradycyjnym sensie, ale także na wypadek opadu nuklearnego albo ataku chemicznego czy biologicznego, więc zdecydowanie warto tutaj przyjechać. Na zwiedzanie zarezerwujcie sobie tak między godzinę a 2, w zależności jak bardzo jesteście zainteresowani tematem i ile czasu Wam po prostu zejdzie na to, żeby czytać różne rzeczy w poszczególnych salach, natomiast naprawdę warto. Daje to pewne wyobrażenie a propos tego, jak w czasach komunizmu i zimnej wojny funkcjonował tutaj kraj. Bilet kosztuje 9 euro.
Prosto z Tirany jedziemy do Krui, czyli pierwszej stolicy niezależnego państwa albańskiego. Stolica była tutaj w XV wieku i to stąd Skanderbeg prowadził swoje walki przeciwko Turkom, więc było to miejsce naprawdę niezwykłe. Co dziś można tu zobaczyć? Piękny bazar z XVII wieku, turecki bazar i ta turecka uliczka zachowała się do dzisiaj. Tutaj kupicie rękodzieło, przepiękne pamiątki. To jest naprawdę dobre miejsce, żeby te pamiątki kupić, bo jeśli chodzi o porównanie z innymi bazarami w Albanii, to ceny są całkiem niezłe. Pomimo, że jest to tylko 30 km od Tirany, to jechaliśmy tutaj z Bungartu prawie godzinę, ale jesteśmy. Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o Kruje, no to oczywiście zapraszamy do naszego filmiku, w którym więcej opowiadamy o mieście. Kolejny punkt na naszej mapie to Laguna Patok, gdzie zatrzymujemy się na obiad w naszej ulubionej już restauracji Brilliant. Z Kruje nie jest to daleko, bo to jest zaledwie 38 km, ale jedzie się godzinę, no bo albańskie odległości są zdecydowanie różne od naszych polskich. W takim sensie drogi są po prostu gorsze, więc jedzie się znacznie dłużej. Jedzenie jak zwykle prima sort, ale sporo się tutaj zmieniło od naszej zeszłorocznej wizyty. Powstają nowe restauracje, nowe domki do wynajęcia. Cały czas mówię jedno i to samo. Albania po prostu się rozwija. Kolejny punkt na naszej trasie to zamek w Lerze, który jest przepięknym punktem widokowym i bardzo polecam Wam go, szczególnie na zachód słońca. To jest miejsce bardzo ważne dla Albańczyków, bo to tutaj w 1444 roku Skanderbeg, bohater narodowy, jednoczył plemiona albańskie w walce przeciwko Turkom. I to tutaj mieści się też jego mauzoleum. Dzisiaj ruiny, ale i tak jest przepięknie. Szkodra to jedno z najstarszych i najbardziej symbolicznych miast Albanii, które z roku na rok pięknieje. Położona nad jeziorem Szkoderskim, u stóp Alp albańskich, na styku rzek i szlaków prowadzących w głąb Bałkanów, od wieków pełniła rolę ważnego ośrodka handlowego i kulturalnego północnej Albanii. Współczesna Szkodra to miasto z wyraźnym charakterem. Centrum miasta tętni życiem, kawiarnie wypełniają się rozmowami, codzienność toczy się tu w niespiesznym rytmie. Jako bazę wypadową w Szkodrze zazwyczaj wybieramy Camping Legenda, który oferuje różne opcje noclegu. Na powierzchni kilku hektarów znajdziecie miejsce na namiot, kampera, hotel i domki letniskowe o różnym standardzie. Do dyspozycji gości jest basen, bar, restauracja ze świetnym jedzeniem i klimatycznym ogrodem oraz sklepik, w którym sprzedawane są lokalne produkty. Dodatkowym bonusem jest widok na majestatyczny zamek Rozafa. Kolejny przystanek na naszej trasie to jezioro Komani. Sztuczne jezioro, które powstało na rzece Drin, które pod koniec września wygląda jakże inaczej niż w sezonie. W sezonie tutaj tętni życie, jest pełno barów. Dla mnie nawet trochę za głośno, bo z każdego baru jest inna muzyka, natomiast dzisiaj jest spokój. Leżaki już są praktycznie prawie wszystkie pochowane, ale za to mamy bliskość natury i naprawdę fajną atmosferę. Może troszeczkę brakowało nam słoneczka, ale i tak było bardzo przyjemnie. Kolejny zamek i kolejny zachód słońca, oczywiście z fantastycznym widokiem na jezioro Szkoderskie i trzy rzeki Kir, Bune i Drin. Zamek, który jest niezwykle symboliczny dla Albańczyków. O legendach i historii zamku opowiadałam Wam w filmie z okolic Szkodry, jeziora Szkoderskiego i tak jak o każdym z miejsc, które teraz Wam pokazujemy w tym filmiku, więcej informacji znajdziecie w poszczególnych Waszych filmach. Ale właśnie wracając z jeziora Komani, jeśli macie nocleg w Szkodrze, to spokojnie można wybrać się właśnie tutaj na zachód słońca. Jeśli macie do dyspozycji dłuższy urlop lub chcecie więcej czasu spędzić na północy, to bardzo przyjemnie możecie spędzić czas nad Jeziorem Szkoderskim lub wybrać się na wycieczkę w Alpy albańskie, nazywane Górami Przeklętymi. Są absolutnie zjawiskowe i gdybyście chcieli je poznać, to nawet jeśli spędzicie tam całe 2 tygodnie, to zapewniamy Was, że nie będziecie się nudzić. Jeśli potrzebujecie pomocy w organizacji trekkingu, wyprawy jeepami lub rajdu konnego, to gorąco polecamy Wam biuro North Albania Alps ze Szkodry, którzy są profesjonalistami w swoim fachu. Jako nasi widzowie macie u nich 5% rabatu na wszystkie wycieczki. Park Narodowy Divjaka Karavasta to dzikie wybrzeże Albanii. Miejsce, w którym pozornie nic nie ma, a jednak kryje się tam całe bogactwo różnorodnej dzikiej fauny i flory. Miejsce, gdzie nie znajdziecie tłumów turystów, ale znajdziecie za to spokój, ukojenie i wytchnienie od gwaru zatłoczonych kurortów. Połączenie lagun, wydm, maleńkich piaszczystych wysepek i nadmorskiego lasu sosnowego daje idealne warunki do odpoczynku i obserwacji fauny i flory. Park oferuje mnóstwo możliwości spacerowych. Znajdziecie tu bardzo dobrze przygotowane, ciekawe ścieżki spacerowe od niespełna 3 do 22 km.
Popularną atrakcją parku jest 36-metrowa wieża widokowa, która daje możliwość oglądania panoramy całego parku. Wstęp na wieżę kosztuje jedynie 100 lek, ale pamiętajcie, że nie można płacić w euro i płatność przyjmowana jest jedynie gotówką. Miejsce, którego nie możecie pominąć będąc w Albanii, to restauracja Ali Kali, Alego, który jest tutaj ze mną i to jest miejsce magiczne, naprawdę magiczne. Konie, przyroda, fantastyczne jedzenie, ale przede wszystkim dusza właściciela, która po prostu... Ja zawsze jak tutaj przyjeżdżam, to się wzruszam. Pojecie tutaj tak, będziecie się tutaj czuć jak u najbliższej rodziny na jakiejś imprezie typu imieniny czy święta, a przy okazji naprawdę będziecie obcować z naturą i jak będziecie grzeczni, to może Ali wam coś pokaże. Jadąc do Beratu, atrakcji, miasta, którego po prostu nie możecie przegapić będąc w Albanii, robiąc taką wycieczkę Albania w pigułce, zatrzymujemy się trochę przed Beratem w winiarni Kobo, podobno najlepszej winiarni w całej Albanii, która produkuje głównie wina czerwone, ale produkuje też wina metodą szampańską na degustację win. So you are going to taste one white wine, one rosé, two red wines, and then some raki with walnut at the end. To świetna okazja tego, żeby popróbować takiego lokalnego trunku, bo prawda jest taka, że Albania może nie specjalizuje się zbytnio w produkcji win, chociaż można byłoby powiedzieć, że warunki są idealne. Niestety to zasługa komunizmu, gdzie właśnie nie można było produkować wina i bardzo dużo ziemi było po prostu konfiskowanych. And this is the same grape that my great-grandfather had on his vineyards. But the communism started, they took the land. We were the first ones to rediscover it after the communism time. So. Natomiast winiarnia Kobo prowadzi tą działalność już od lat 90. i idzie im całkiem nieźle. Idziemy degustować. So, the sparkling wine, it's named Chandaver, okay? The health, the happiness. Kolejny dzień zaczynamy od zwiedzania Beratu, miasta, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2008 roku. Jest to absolutny hit, jeśli chodzi o Albanię. Jest tu bardzo dużo wycieczek, ale to miasto po prostu trzeba zobaczyć. Albańczycy mówią na nie miasto okien nad oknami albo turyści miastem tysiąca okien. Naprawdę robi wrażenie i ja bardzo polecam wam przyjechać tutaj przynajmniej z jednym noclegiem, właśnie tak jak zrobiliśmy to my, bo miasto po zmroku ma jeszcze lepszy klimat. Gdybyście chcieli zostać w Beracie dłużej, to jest to świetna baza wypadowa do zwiedzania kanionu rzeki Osumi. Ale na to konieczne jest zaplanowanie dodatkowego całego dnia. Jest to jedno z najbardziej spektakularnych miejsc w środkowej Albanii i prawdziwa przyrodnicza wizytówka okolic Beratu. W najwęższych odcinkach kanion ma zaledwie kilka metrów szerokości, a jego skala naprawdę robi wrażenie. Wiosną, gdy poziom wody jest najwyższy, kanion staje się jednym z najlepszych miejsc w Albanii do raftingu czy kanioingu. Latem Osumi uspokaja się, odsłaniając więcej detali krajobrazu i pozwalając na spokojniejsze eksplorowanie doliny i wycieczki piesze. Jadąc z Beratu przez wyżyny Tepeleny i Kurwalesz w południowym paśmie górskim do naszego kolejnego punktu, zatrzymaliśmy się na niejedno zdjęcie, bo czekające tam panoramy nie pozwalały nam przejechać obok nich obojętnie. Po drodze warto zatrzymać się także w miejscowości Bęcze, gdzie znajdziecie ciekawą ścieżkę trekkingową śladami Alego Paszy. Od młynu Alego Paszy aż po akwedukt, mijając piękne punkty widokowe. Nawet jeśli upały zniechęcą was do trekkingu, to sam akwedukt, wybudowany tutaj w XIX wieku przez Alego Paszę z Tepeleny, w celu dostarczenia świeżej wody do zamku Tepelena robi wrażenie. Konstrukcja ma 20 odnóg mostu i łuków zbudowanych z kamienia i jest świetnym miejscem na plener fotograficzny. Zawsze chcemy pokazać wam lokalne smaczki, a Albania to nie są tylko kurorty i bardzo, bardzo zachęcamy was do tego, żeby eksplorować taką inną, dziką, jeszcze nieodkrytą część Albanii. I właśnie w takim miejscu dzisiaj jesteśmy. To zdecydowanie nie jest miejsce dla każdego. To miejsce, można powiedzieć, dla koneserów. Całkiem niedaleko od Tepeleny, w małej wiosce, do której jeszcze niedawno
Praktycznie nie było dojazdu, bo można było tutaj wjechać tylko samochodem terenowym, bo droga to był off-road, ale teraz mamy asfalt. Jest kemping Szechu. To miejsce z tradycyjnymi albańskimi szałasami, takimi dawnymi, pasterskimi. Kiedyś tak to tutaj ludzie mieszkali. I macie niesamowitą okazję, jedyną w swoim rodzaju, żeby spędzić właśnie noc w takim domku. Warunki są, bym powiedziała, spartańskie, ale doświadczenie jest niesamowite. Więc jeśli chodzi o takie udogodnienia, jest prowizoryczna toaleta, jest prysznic z ciepłą wodą, ale w nocy było, bym powiedziała, dość rzeźko. Natomiast jeśli obudzicie się z takim widokiem, to zdecydowanie wynagrodzi Wam trudy tego spartańskiego noclegu. Zdecydowanie polecamy. To jest niesamowite doświadczenie, jedyne w całej Albanii. Blisko kempingu znajdziecie prawdziwy ukryty klejnot Albanii – wodospad Pesztura. Sam trekking do wodospadu zajmuje około 35 minut i nie jest trudny, ale nie ma tam żadnych oznaczeń szlaku. Do wodospadu prowadzi wydeptana ścieżka. Woda spada kaskadowo z dużej wysokości do basenów podzielonych charakterystycznymi, naturalnymi mostami z kamieni, dzieląc wodospad na dwie części z basenami. Upalne dni zachęca do kąpieli, choć jak na górską źródlaną wodę przystało, ma bardzo orzeźwiającą temperaturę. Największe wrażenie robi wiosną i wczesnym latem. Później zdarza się, że zupełnie wysycha. Następny przystanek na naszej trasie to wodospady Wiozy, które niestety trochę wyschły, ale i tak udało nam się trochę zobaczyć, ale przede wszystkim fajna zabawa na rzece. Freddy jak zawsze nas przewiózł, poszaleliśmy trochę, więc super rozrywka, bardzo Wam polecamy. Wioza Wild Jet Adventure. Wild Wiosa, Jet Adventure. Oczywiście wszystkie namiary będziecie mieli u nas na blogu, pod filmikiem i na naszym Instagramie. Rzeka Wioza jest jedną z ostatnich dzikich rzek w Europie, która płynie wyjątkowo nieokiełznana od źródła do morza. Kaskadowo spływa przez szereg malowniczych wodospadów otoczonych bujną zielenią i skalistymi klifami. W jej otoczeniu żyje 1175 gatunków fauny i flory. Widoki są obłędne, jednak musicie pamiętać, że największa szansa, by zobaczyć wodę spływającą wodospadami z gór wprost do rzeki, jest początkiem sezonu. Z kolejnymi miesiącami szanse maleją ze względu na brak opadów i suszę. Ale nawet jeśli nie zobaczycie wodospadów, to warto pomyśleć tu o aktywnej formie wypoczynku, gdyż organizowane są tu spływy kajakowe, rafting i rejs szybką łodzią połączony z podziwianiem wodospadów i źródeł wybijających z dna rzeki, przypominających słynne Blue Eye, czy kąpieli w wodach Wiosy. W 2023 roku powstał tutaj Park Narodowy, dlatego łódź jest dostosowana do ochrony fauny i flory tego obszaru, bezpieczna dla natury, ryb i innych zwierząt rzecznych, ponieważ nie ma śruby, co zapobiega degradacji środowiska. Zawsze, kiedy jesteśmy na południu Albanii, musimy odwiedzić Syrii Kalter, czyli błękitne oko południa Albanii. Fakt faktem, że na ten moment to miejsce jest już bardzo komercyjne. Można powiedzieć, że to takie nasze Krupówki w Zakopanem, ale pomimo wszystko uważam, że ono ma swój urok i jest takim obowiązkowym punktem podczas każdej wycieczki na południe Albanii. W Giocastrze zawsze jemy w tawernie Kardashi. Tradycyjna tawerna z fantastycznym jedzeniem. Nie ma lepszego, w świetnych cenach. No i oczywiście mama gotuje. I jak widzicie lubi Polskę, więc polecamy. Faleminderis. Thank you very much. Thank you. Faleminderis. W Giocastrze już nieraz pokazywaliśmy Wam, gdzie jemy, ale chyba nigdy nie pokazywaliśmy Wam, gdzie śpimy. A śpimy zawsze w tym samym miejscu, Gasthaus Sztino, prowadzony przez przesympatyczną Ritę, bardzo blisko Muzeum Etnograficznego, dosłownie 2-3 minutki piechotą, czyli tak naprawdę na Starym Mieście. Jest to miejsce niezwykłe, przede wszystkim ze względu na gościnność Rity. Rita robi wspaniałe śniadania. Warunki są naprawdę fajne, to są pokoje ze śniadaniami, to nie jest jakiś bardzo wysoki standard, ale jest zawsze czysto i zawsze są pyszne śniadania. Jeśli chodzi o miejsce, w którym Rita je podaje, dzisiaj wyjątkowo jedliśmy w środku, ale zazwyczaj podaje je w ogrodzie, wśród drzewek kiwi, winorośli, limonek, papryczek. Tutaj wszystko rośnie, wszystko pachnie, w zależności w której porze roku będziecie, albo będzie kwitło, albo już pojawią się pierwsze owoce, tak jak tutaj. I są naprawdę niesamowite zapachy. Naprawdę super.
Gjokastra, czyli miasto 1000 schodów, srebrnych dachów, miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, które na pewno trzeba zobaczyć. I dzisiaj mamy taki smaczek, bo pomimo, że byliśmy tutaj wiele razy, to na zamku jest wieża zegarowa Alego Paszy, która nigdy nie działała, a 2 dni temu udało się naprawić zegar i od tego momentu wskazuje ona aktualny czas, więc nawet mimo tego, że byliśmy tu już wiele razy, to tym razem udało nam się zobaczyć coś nowego. Deszcz nas trochę zaskoczył w Giokastrze, ale to jest taki plus tego miasta, że jest tutaj co robić nawet w deszczu, czyli nawet jeśli przyjedziecie tutaj w zimie, na jesień i faktycznie będzie trochę deszczowo, to nie będziecie się tutaj nudzić, bo miasto ma kilka bardzo fajnych muzeów. Jadąc z Giocastry nad morze, polecamy zatrzymać się na punkcie widokowym nad Sarandą przy twierdzy Le Curesi. Zobaczycie stąd wspaniały widok na miasto, zatokę i pobliską wyspę Korfu. Samą Sarandę w sezonie raczej omijamy, choć w miesiącach zimowych jest jedną z niewielu nadmorskich miejscowości w tej części kraju, w której toczy się nadal życie i nie pustoszeje zupełnie na zimę. Gdybyście zdecydowali się na odpoczynek w Sarandzie, na naszym blogu znajdziecie artykuł z propozycjami wycieczek z kurortu. Podróżując po Albanii śpimy w różnych miejscach, ale nie wszystkie z tych miejsc Wam polecamy, no bo często tak naprawdę nie ma co polecać, nie są one jakoś szczególnie wyjątkowe, bardzo często po prostu szukamy tych noclegów na popularnych portalach, a czasem ktoś nam coś poleci, czasem także miejscowi, bo mamy tutaj też już swoich przyjaciół, natomiast czasem trafiamy do miejsc wyjątkowych i takie właśnie Wam pokazujemy i do takich wracamy. Tak jak na przykład tutaj w Borsz do hotelu, który jest prowadzony przez Marię i jej męża, to jest hotel Angelo i to, co nas tutaj urzekło, to niesamowita gościnność i dobra energia gospodarzy. Maria i jej mąż są naprawdę cudownymi osobami, którzy zawsze się z Wami dogadają, pomimo, że nie mówią po angielsku. Używają tłumacza Google i po prostu dają Wam całe serce i dają też całe serce w prowadzenie tego miejsca i do takich miejsc naprawdę chce się wracać, więc jeśli będziecie szukać miejsca w okolicach Borsz na plażowanie, na odpoczynek, to jest zdecydowanie dobre miejsce, zwłaszcza, że stąd do morza jest naprawdę bardzo bliziutko, z niektórych pokoi jest piękny widok na morze, jest super, super czysto, no i tak jak powiedziałam, gościnność gospodarzy. Po to tutaj wracamy. Plan, który Wam przedstawiamy, jest naprawdę bardzo intensywny. Nie możemy więc zapomnieć o odpoczynku. My bardzo lubimy Borsz, gdzie znajdziecie jedną z najdłuższych plaż Riviery. Turkusową wodę, szerokie plaże z łagodnym zejściem do morza. Pięknych widoków dostarczą też ruiny twierdzy Sopot na zamkowym wzgórzu. Jeśli zależy Wam na spokojniejszych miejscach na odpoczynek, to warto rozważyć także Lukowe lub Jale. Kolejny dzień zaplanowaliśmy na mały trekking i odpoczynek na plaży Gjepe, która jest jedną z najpiękniejszych plaż Albanii. Możecie dostać się tam drogą morską lub lądową. Łatwiejsza opcja to niespełna 2-kilometrowy spacer z parkingu lub trudniejsza, ale za to z wspaniałymi widokami, to trekking szlakiem nad kanionem. A co można zrobić po zejściu szlakiem wzdłuż kanionu Gjepe? No oczywiście co? Kąpiel w morzu. 3 października. Woda piękna. Pasy. A. Jadąc do Vlory obecnie macie 2 opcje. Możecie wybrać szybszą i łatwiejszą drogę płatnym tunelem lub widokową trasę biegnącą wybrzeżem przez przełęcz Logara na wysokości 1027 metrów nad poziomem morza. Niezapomniane widoki na miejsce spotkania 2 mórz, Adriatyckiego i Jońskiego, niezwykłą panoramę miasta Vlora z półwyspem Karaburum i majaczącą się w oddali wyspą Sazan zapewni Wam punkt widokowy nad Vlorą. Możecie wybrać zamek, Kaninę, punkt widokowy przy drodze lub restaurację z tarasem widokowym. Jeśli będziecie we Vlorze, to koniecznie musicie popłynąć na rejs na wyspę Sazan i półwysep Karaburum.
Zwłaszcza, że być może to są ostatnie lata, kiedy możemy podziwiać wyspę Sazan w takiej formie, jakiej ona jest obecnie, czyli miasto widmo, stare, militarne miasto, które na ten moment jest opuszczone, bo szykuje się tutaj całkiem duży resort. Zięć od Trumpa wydzierżawił w zasadzie na 100 lat, no bo nie można kupić wyspy, więc wydzierżawił na 100 lat część wyspy. Jest oczywiście projekt, który jest połączony ze spółką Skarbu Państwa i ma tutaj powstać całkiem potężny resort. No i możemy przypuszczać, że to nie będzie resort dla takich biedaków jak my. Przynajmniej ja. Nie wiem jak wy. Jeśli zostajecie dłużej we Vlorze, to na blogu czeka na Was artykuł z propozycjami zwiedzania. Oczywiście jest też film z okolic Vlory dostępny na kanale, podobnie jak z innych miejsc, które tutaj przedstawiamy. To oczywiście nie koniec atrakcji, które ma dla Was Albania. Po prostu wybraliśmy dla Was naszym zdaniem najlepsze, które najlepiej układają się w taką 10-dniową trasę. Oczywiście warto poprzeplatać te atrakcje jakimś odpoczynkiem nad brzegiem morza albo nad jeziorem szkoderskim na przykład. I oczywiście pamiętajcie, że 10 dni, 14 dni, 21 dni w Albanii to ciągle za mało, żeby ją odkryć. My wracamy tutaj zawsze z ogromnym niedosytem i jeszcze mimo już kilkudziesięciu dni spędzonych tutaj nie udało nam się zobaczyć wszystkiego, co byśmy chcieli.